O kurde, nie wiem. To mogą być jaja. To mogą być jaja. To są jaja. Skąd wiesz? Bo widzę. No, Ale jaja to z taką... są jaja. Mówiłem, że to są jaja. Tam. Siemanko. Witamy z pierwszego przystanku w Maroko, w Tetuan. Właśnie dotarliśmy do internetowego wodopoju. I teraz jesteśmy tutaj, ale Gmail nie chce się załadować 5 minut. O. Zapraszam na śniadanko, chodźcie windą będziemy. Welcome to my castle. Proszę. Chodź Łukasz, zjesz coś. Mam taką ochotę na kawę, stary. Bułka jest. Myślisz, że kawa będzie dobra? Kawa będzie dobra pewnie. Dobra będzie, nie? No. Tak myślę. Będą jajka na twardo, myślę. A myślisz, że będzie dżem i świeże pieczywo? Dżem też będzie, myślę, że jakiś figowy na przykład czy coś. O, fajnie, mega. No i oliwkę, chciałem trochę oliwy i kawałek sera. Taki coś bym A zjadł. tu nas zaskoczył A i krojenie kontynentalny. bułki przez ten taki ręczniczek. Merci. Mamy tu masełko, dżemik. Myślę, że brzoskwiniowy. Tak. To są jakieś wypieki ich nielokalne. Okrąglaczek, nie wiem z czego jest zrobiony. To, co dostaliśmy z bułek, to jest na przykład taki tutaj medalion. My na niego mówimy kołowstrzymywacz, bo ja pokażę na moim, bo to jest Krzyśka, on ma taką teksturę, że generalnie jak go zjecie, ale go nie popijecie, to staje w gardę, no także wiecie, co się potem z nim wydarzy. Bardzo dobre to jest i najfajniej to wchodzi z masłem i z dżemikiem. Ale jak najbardziej jestem w stanie wyobrazić sobie wersję słoną, na przykład z jakimś sadzonem czy coś. Łukasz zjadł dwie, bo mówi, że nie wiadomo kiedy będzie następny kibel. I chciałbyś... No, you get the point. Dla takich też najbliższych, najdroższych. Dla tych, którzy lubią moje piosenki, którzy odczuwają je, bo przeżywają życie podobnie. Widok jest tak dobry jak śniadanie dzisiejsze. Nie pomyślałabym, że to jest część, która się tak silnie eksploatuje, że na tyłach trzeba zrobić cmentarzysko. Całe miasto Tetuan wygląda tak, jakby co chwilę przy krawędzi, gdzie wydaje ci się, że to już jest ostatni budynek, ktoś dorysowywał taki mały kwadracik, wstawiał mu okienka i tylko dorysowywał babę, która się wychyla. Ale od ręki, tak wiesz. Tak, jak bez ekierki, bez linijki, bez żadnego kątomierza, kąty proste tutaj nie istnieją kompletnie. Jedziemy sobie 30 na godzinę w góry, jedziemy do Chefchaouen, tam mamy niecny plan oglądania ładnych widoków i odpoczywania z uśmiechem na twarzy, jeśli wiecie o czym mówię.
I potem jedziemy trochę dalej nad wodospady, gdzie spędzimy noc, a jutro mamy dotrzeć do Marrakeszu, gdzie zgarniamy jeszcze kilka osób i jedziemy na dół do Agadiru, czyli do Radomia, Maroko. I słuchajcie, no jest pięknie, jest słoneczko, jest zielono, jest ciepło. Dzisiaj jest chyba 8 albo 9 marca, a mamy, wiecie, no gdzieś ponad 24 stopnie na pewno. Powietrze jest czyste, nie ma smogu. Przejrzystość, tak jak podnieca, no jest kolosalna po prostu. No ja wam powiem, że po prostu jest cudownie. Dużo starych samochodów. Don't know me by now. You will never, never, never know me. No, you won't. Cały mnie. If you don't know me by now. If you don't know me. Zatrzymaliśmy się na pierwszą szamę pod... Kurde, nie wiem w sumie gdzie to jest, bo... Pod Tetuan, bo jesteśmy w drodze z Tetuan do Agadiru, dobrze mówię? Tak, z drodze z Tetuan do Agadiru. Strasznie się zjarałem. Ale właśnie zajechaliśmy, żeby pana, że ruszamy i z tego miasta będzie. Tam pan nam kroi obiad, który za sekundę zjemy. Zamówiliśmy 1,5 kg mięsa i panowie zaraz to wezmą mięso i wrzucą tutaj na grilla. It's terribly, 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 terribly thrilling. When terribly, 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 terribly thrilling. Darling, just keep playing your part. So darling, just keep playing your part. Lie to me and lie to me. Gonna hurt tomorrow. When though you're gonna ruin it. Heaven, why you doing it? It's terribly, 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 terribly. Kurde, nie mogę się doczekać, z tego napijemy. Dziękuję. Ta mięta, ty nie pijesz? O Jezu, ale słodka, ale zajebista. Jest taka dobra. Tak, to jest mięta z dużą ilością cukru i jest trochę herbaty. Na dodane, trawionko. bardzo niewiele. Na trawionko to pomaga bardzo. Ja nie wiem. Ale strasznie słodkie. Nie piłem takie słodkie wcześniej. Dobre, nie? No. Poczułem taki, wiecie, aż taki, jakby mnie ktoś uszczypnął w język, wiesz co chodzi? Lepson Maximale. Nie da się tego pisać. Nie da się tego pisać. Co, Krzysiek? Wiesz co chodzi, co? Ale oni to umieją w mięso. Wiecie jak się czuję? Jakbym znowu jadł jedzenie.
Dzień się przede wszystkim jeszcze nie skończył, ale ja już jestem rozburzony na łopatki tak naprawdę. No i oficjalnie chciałbym też zwrócić honor za knajpę, do której przyjechaliśmy. Czy przyjmujesz ten zwrot honoru, Łukasz? Tak? Okej, przyjął. Bezalkoholowa herbata, nie wiem czy uwierzycie. Jest jakie słodkie. Ale zjedliśmy dobrą szamę. Idziemy teraz patrzeć na łodygi. Chodź. Ja jestem zamieciony po prostu. Zamieciony jestem. Tam była taka wieprzowina, nie? Garsza. Wiecie gdzie mi tak ostatnio smakowało? U cyganów w Soroki. Sebastian nas zostawił. O, jest, wraca. Uwielbiam na takich statywach pracować. Wtedy wiem, że żyję. Wtedy mam pełną kontrolę nad obrazem. Sergi Hawk Pro Skater. One in plastic. A zamówiłeś 4 czy 5? 5. Olga, dla Ciebie z okazji Dnia Kobiet. O, dziękuję. Wszystkiego najlepszego, Olga, z okazji Dnia Kobiet. Dzięki. صور ده حي هذا لجو سي بون هردا وتخلي ما تصوروش راو وتخلي ما تصوروش موسى Ale zajebiste te skałki. To tutaj, Łukasz, śpimy razem? Łukasz? Ja, ty? Czy kogoś chcesz jeszcze dorzucić? Jeszcze moją dziewczynę. Dobry jest ten biber, nie smakuje. Teraz tak. Znaleźliśmy pokój. Po 1,5 godziny szukania po jakimś mieście duchów znaleźliśmy pokój. I pan przychodzi średnio co 5 minut do nas. Donosi rzeczy. Albo korki włącza, albo jakieś koce przynosi, a nie możemy jeszcze pójść spać, ani zająć się sobą, gdyż pan gospodarz musi przyjechać osobiście pieniądze odebrać od niego. Od nas. Nie możemy się ze Szczerbatym panem rozliczyć. Ej, tych kocy to ty im tutaj za dużo nie przynoś, bo to oni mają farelkę, a nie my. Wiesz co chodzi? Gdzie jest Krzysiek Wróbl?
Mimo tego, że jesteśmy daleko od domu, to jak patrzę na skarpetki w klapkach, to czuję, że jednak zabraliśmy trochę Polski ze sobą. Jak się okazało wczoraj, że nie mamy znowu gdzie spać, zaczęliśmy jeździć w kółko po miejscowości, do której przyjechaliśmy, Bołuznika czy jakoś tak. No i tutaj mają taki lokalny przysmak. Jest to buła z serem i z rybą. Jest przepyszna naprawdę, jest super. Ta ryba była tam w paprykach i tak dalej. Nie nagraliśmy tego niestety, no bo był trochę amok. Ale równolegle pan, który prowadził obok restauracji, wziął od nas numer i Face'a. Oczywiście na szczęście od Krzyśka, bo Krzysiek miał jako jedyny internet, ma kartę połączoną z internetem. I od wczoraj dzwonił do nas już ileś tam razy, dzwonił na fejsie, pisał na fejsie, dzwonił na telefon od rana. Także mamy nowego przyjaciela. Patrz na to. No, teraz to mi zaimponowałeś. To jest prawdziwe, to nie jest, wiecie, handem, kurde, stylizowane, tylko gdzieś w Stanach, w małym gabinecie zamówili takie koszulki, no. No, także w Maroku można wszędzie iść na deskorolce, są super miejscówki. Bardzo gładki beton i dużo nierówności. Coraz częściej pytacie, czym się kierowałem, robiąc sobie balejarz znowu. Kojarzycie takich dojrzałych panów, którzy farbują sobie włosy na czarno i kupują kabriolety? Kojarzycie, nie? No to ja powoli się zaczynam tak czuć. To pytał, To jest No teraz pytał to jest o tagin, ostry- którego na zewnątrz są ziemniaki, w środku są takie kawałki mięsa, które są całkiem zdrowe. I to wszystko jest przyrządzone w takim, takim kominku. Jest bardzo smaczne, bo wszystkie smaki przenikają przez siebie i wszystko jest bardzo świeże. I ten kominek nazywa się tagin, dlatego to danie nazywa się tagin. Słuchajcie, jak będziecie kiedyś w Maroko, to i chcecie poznać, czy knajpa jest dobra, to w pierwszej kolejności wybierajcie te, które wysili świeże mięso na zewnątrz. Bo to znaczy, że mają duży obrót i patrzcie na to, czy lokalsi są, tak jak tutaj. Ale mają dobrą szamę, naprawdę. Kolejnym klasyczkiem jest zrzucanie się do wspólnej puli, żeby się o tym nie rozliczać. I wczoraj się zrzuciliśmy po dużo, co się wydawało jak dużo pieniędzy i już nic nie ma w tej puli. I nie wiem jak to się dzieje, ale to się zawsze dzieje, za każdym razem.
Nie jest tak źle, bo on pod górkę stoi. Bo na poprzednim zarobaniu liczniku było 450, a dzisiaj mamy 130. Otwarty bagaj? Nie. Nie no, znaczy trzeba kupić olej to na pewno, no nie, bo na 2 litrach nie przejedziemy tyle, jeżeli wiesz, nie jesteśmy w stanie 200 km przejechać bez dolewania oleju, mamy 2000 przed nami przez pustynię, to pozdrawiam, to nie wyjdzie. Jest wojna, są ofiary. No najlepiej to by było, wiesz, zdiagnozować skąd ten olej i po prostu tam zmienić ten element. Właśnie kupiliśmy pierwszą zdrową rzecz na tym wyjeździe. Mam nadzieję, że się nie otrujemy. Ostatni raz tyle mandarynek widziałem na wigilii klasowej, całą. Brakuje tylko jeszcze ptasiego mleczka i tych... I hopa. nie, delicji, o. I kitrania się z setkami z kolegami. Przy śmietniku. No potrafią zrobić te mandarynki, potrafią. Być może my jesteśmy światowym liderem w cebuli, ale oni są bardzo dobrzy w mandarynki. Mam taką propozycję, żebyś zrobił z tego taki cedzak. Wjeżdżamy do Marrakeszu. Mamy plan, żeby ogarnąć się w końcu trochę. Wyjść z samochodu na dłużej niż 15 minut. Marrakeszu się ogarnąć, kur... Przyjechaliśmy do Marrakeszu się ogarnąć, słuchajcie. To mój plan, dokładnie. Brzmi abstrakcyjnie, ale jeżeli się on nie uda, to przynajmniej wyjdźmy z samochodu na 15 minut, bo nie byliśmy dłużej na dworze niż chwilę. I tyle no. A jutro zbieramy naszą kolejną koleżankę i jedziemy dalej na południe do Agadiru, gdzie czeka na nas Marek z Zuzą. Więc później będziemy jechali już w 8 osób, co wydaje się jakimś totalnym hardcorem, bo już jest ciasno. Także wiecie, no będzie fajnie po prostu, co dłużej tutaj opowiadać. Mamy do przejechania później Saharę Zachodnią i lądujemy w Mauretanii. Tak, ogarnąć się w Marrakeszu. It's Volkswagen. Yeah, it's Volkswagen Blue. Yeah, we're gonna be in 15 minutes, okay? Cool. Okay, see you there. Thank you, bye. Super. Ja po prostu panu napisałam nasz numer marokański na Airbnb i on sam do nas zadzwonił. 7 minut na miejsce i nasz ambitny plan dzisiaj to wyjść na miasto zanim słońce zajdzie, bo od 5 dni jedyne co robimy to jeździmy samochodem non-stop, dosłownie non-stop. Dzisiaj 300 km, które można było odczuć jak 600, jutro znowu kawał drogi. A my byśmy chcieli po prostu odrobinę pochodzić i mieć sekundę wypić kawę na spokojnie. To nie jest jakaś skarga, po prostu mówię jak jest. Oh, okay. Do you work far though? Yes. Okay. It's beautiful here. It's really beautiful. Mieszkamy w prawdziwym marokańskim pałacu w Marrakeszu. Czuję się jak w Alladynie, zaraz ty przyleci na dywanie, a obok mnie będzie gadający tygrys. Szukamy ich, że jest jedno podwójne łóżko, 2 pojedyncze i sen. Że Olga nie dość, że potrafi zajebiście mówić po francusku, to jeszcze jest najlepsza w nagrywaniu chat. O. To co? Ale fajnie. Ja się tak właśnie zastanawiałem, czy będziemy mieli do dyspozycji swój własny dach.
ale nie wierzyłem w to, nie? Tak pomyślałem sobie, że byłoby fajnie. Dolecieliśmy, zakwaterowaliśmy się. Idziemy teraz pierwszy raz coś zwiedzać, na poważnie. Będziemy zwiedzali centrum Marrakeszu i wszystkie okoliczne atrakcje. No. Krawędź zdjęta, fajne mieszkanko. Moi znajomi. Fajnie się ubrać, zrobić coś dla siebie. Tu wygląda na to, że jest jakiś bardzo fajny widok. To jest chyba jakieś boisko takie osiedlowe. Fajny widok, nie? Takie... te gówniarze biegające. Nie chcę tutaj zaraz wjeżdżać z jakąś gadką filozoficzną typu u nas to się już nikt nie bawi na podwórku. Ale fajnie się to ogląda. Jak to Wienio kiedyś nawinął w swoim kawałku o nowych osiedlach. Nikt tu nikomu nie mówi dzień dobry. Maroko jest sportem narodowym, jest chillowanie. Jest kręcenie beki przez cały dzień. Oni cały czas są tradycyjni, ale już czają jakieś takie trochę przyzwyczajenia europejskie. Dzięki temu ta koegzystencja turystyczno-lokalna jest w miarę luźna. Fajne to jest. Fajna lokalna szamka, co? No. No, no są polonais. Oui. Pas comme nos crêpes. Oui. Comme nos crêpes. Crêpes marocaines. A d'accord. Mówisz to naleśnik marokański. Bonjour! No bien! Bardzo dobra. W takich miejscach, tak samo jak na przykład w Tel Awiwie w Izraelu, bardzo ciekawe jest to, że mimo tego, że ci ludzie na ogół mają dostęp do elektroniki, bo na przykład to jest sklep z telefonami, to nadal handel odbywa się tutaj w taki sam sposób jak z 1000 lat temu. Przejście na rynek główny wcale nie jest takie proste, kiedy co chwilę są stoiska z naleśnikami i z pączkami. Bierzemy te pączki, kochani.
będziemy to jedli. Nie przechodzimy obok żadnego straganu, który sprzedaje jakieś smażone jedzenie, tylko bierzemy po jednym. It's terribly, 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 terribly thrilling. When terribly, 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 terribly thrilling. Wszędzie jest na maksa różnorakich produktów. Coś jak w Gdyni na Świętojańskiej. Wszędzie otoczyła nas lawina turystów i myślę, że my powoli też stajemy się takimi turystami troszeczkę, nie? Nie uważasz, Łuki? Dobra, to oficjalne, stajemy się turystami. Ale ładnie pachnie. Jakimś kadzidłem i innymi takimi elementami. Chyba rynek w Marrakeszu jest uznawany za największy rynek taki stary na świecie. Nie wiem jak to określić. Jest bardzo dużo takich kawiarni malutkich. Takie wiecie, no szpargałki, kremiki, perfumy. Tutaj jest tyle bodźców, że na początku jak się chodzi po mieście, to po prostu się głowa kręci od kolorów i zapachów. Sebek, a zobacz, to takie miejscowe jak tutaj, jakieś grille i tak dalej. Nie. Szukamy idealnej knajpy, bo jeśli dobrze pamiętacie, Sebek byłby chory, gdyby nie zjadł dokładnie w tej specjalnej knajpie, którą sobie wymarzył lub obzdurał. Odpaliśmy mapę i wygląda na to, że zaraz ją znajdziemy. Zobaczymy, czy że tak powiem... Czy znowu mam rację? Tak, czy znowu masz rację. Patrz na dół. Tam. I co, Krzysiek? Opłacało się tu przyjść, co? O, gdzieś słyszałem już tę kwestię. Trzeba Sepka zapytać, co to było. On będzie się znał. To jest to, co wydawało nam się, że to są jaja. Ale najnowsza teoria jest taka, że to mogą być nerki. O kurde, nie wiem. I ma nawet takie połączenie tutaj, taką niteczkę. Wygląda jak kształt Bycie Minecrafta. jaja. Co to jest? Że to mogłyby być te jaja. Ale jaja z To taką, są jaja. z taką ilością tłuszczu wokół? Chyba tak. No nie wiem. To Mi się mogą być wydaje, że jaja. To są jaja. To mogą być jaja. No? Nie. Nie, bo ty masz co? Masz mózg? To jest... Czekaj. To jest język! Który to jest język? To są jaja, to są jaja. Skąd wiesz? Bo widzę. Tak? To są jaja, Krzysiek. Mówiłem, że to są jaja. Ale nie są tak... smakowało? Właśnie one są takie bardzo delikatne, Ale silne. lekko gorzkie, ale takie jak taki pasztecik trochę, taki z kaczki, trochę wiecie. Foie gras. Dobra, dom.
Kuki, zobacz co ja tu mam. Chcesz? Chodź tu na chwilę. Idę. Chodź. Chcesz pomarańczkę? Masz, poczęstuj się. I widzicie? Tak wygląda empatia. Teraz powinienem się rozpłakać. Lekcja? Była lekcja czy nie? Była lekcja? Światopogląd się zmienił nagle. Po 10 latach p***nie głupot. Ktoś mu w końcu oddał tą pomarańczkę. Dobrze zrobiłeś, Krzysiek.